Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda oblot. Oblot jest to forma manewrów, które mają na celu jakby przełożenie lokomotywy z jednej części składu na drugą część składu. Robi się to w ten sposób, że najczęściej w peronie odpinamy lokomotywę od składu. Lokomotywa jakby obkrąża skład z boku, podłączamy ją z drugiej strony. Jestem umówiony tutaj z dyżurnym na to, żeby wykonać taki oblot. Dojeżdżamy do peronu. Jesteśmy w trybie manewrów. Właśnie sobie przypomniałem o światełku odpowiednim. Mamy białe światło, czyli pozwolenie na dalsze manewry. Natomiast następny semafor jest ustawiony na czerwony stój. Możemy jeszcze kawałek podjechać. No i teraz ważna rzecz. Hamując przed oblotem należy upewnić się, że wagony zostaną mocno zahamowane, że ten hamulec zostanie też zastosowany w wagonach. Dlaczego tak jest, to pokażę Wam pod koniec filmu, co się może stać, jeśli tego nie zrobimy. Upewniam się u dyżurnego, że mogę rozłączać skład. Tak wygląda nasz skład. Mamy lokomotywę, wagoniki. No i ideą jest to, żeby lokomotywa znalazła się z tej strony. W momencie, kiedy jesteśmy pewni, że ten skład jest zahamowany, możemy przejść do drugiej kabiny, ustawić światło manewrowe białe i możemy rozłączać skład. Dyżurny podał nam informację o tym, że podaje manewry za tarczę manewrową drugą, następnie ma być zmiana kabiny i po torze wolnym mamy zrobić oblot. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest odłączanie tych dwóch wężyków. One służą hamowaniu składu. W przypadku wagonów towarowych będziemy mieli tylko jeden czerwony wężyk. Następnie rozłączamy składy. Tu powinna być taka animacja fajna, zaraz Wam pokażę. Ale coś się stało, że jej nie ma. Dobra. Mamy rozłączone składy. Skład od lokomotywy.
Co to był za dźwięk? Możemy zmienić z powrotem kabinę i troszeczkę odjechać do przodu. Najpierw luzujemy hamulec lokomotywy. I wagony zostały nam w miejscu. Mamy światło białe, pozwalające na manewr. Mamy informację, że mamy jechać za tarczę manewrową drugą. Teraz Wam pokażę, gdzie ona się znajduje. Dajemy sygnał przed przejazdem. Teraz tak, tu mamy tarczę manewrową. Jak się przyjrzymy, mamy napisane TM2, czyli za tą tarczę mamy wjechać, więc możemy się zatrzymać. Gdzie nie wolno nam wyjechać? Nie wolno nam wyjechać poza wskaźnik, który znajduje się tutaj. To jest wskaźnik granicy przetaczania. Za niego w trybie manewrów nie wolno nam wyjechać. Ok, wracamy. Zgodnie z instrukcją dyżurnego ruchu mamy zmienić kabinę. Możemy jeszcze wcześniej włączyć drugi pantograf. Podniesiony B, podniesiony A będzie teraz. Wygląda to w ten sposób. Możemy odblokować wentylator sprężarki, bo on nam może troszkę robić problemów. Zmieniam kabinę. Mamy podany tarczę manewrową, mamy podaną tarczę manewrową białą, jedziemy. Możemy zapytać dyżurnego pozwolenie na 40 km na godzinę na jazdę tą prędkością. Dostaliśmy takie pozwolenie, więc jedziemy. Tutaj jest nasz skład. Powoli zacznę zwalniać. Mamy białe pozwolenie na dalszy manewr. Gra informuje o tym, że przekroczyłem prędkość, natomiast wszystko jest zgodne z przepisami. Przejazd.
I teraz szukamy najbliższego semafora bądź tarczy manewrowej w drugą stronę, bo najpewniej tylko do niej słychać było, jak zwrotnica się przestawia. Tylko do niej mamy dojechać. To będzie prawdopodobnie ten semafor. Zmieniam kabinę. Czekam na semafor pozwalający na dalsze manewry. Natomiast najpewniej trzeba będzie poczekać, aż wjedzie ten pociąg. Ponieważ nasze przebiegi się krzyżują. Jedziemy lokomotywą EU07418 i jeden z graczy powiedział, że w grze dużo lepiej wygląda niż w jednej z aplikacji, która służy do konstruowania, jakim składem można jechać. Mamy podany semafor do manewrów. No więc jedziemy. Tym razem może nie będę przekraczał 25 km na godzinę, ponieważ tam znajduje się już skład, do którego będziemy się podpinać. Czy my mamy białe światło na tej tarczy? Chyba nie. A to oznacza, że trzeba by poprosić dyżurnego ruchu o ustawienie. To jest... Dostałem polecenie pominięcia semafora. To jest semafor 17. To się wszystko nam zgadza, więc go pomijamy. Nie powinno się za bardzo w peronach podawać sygnału baczność, ale tutaj nikogo nie ma, pusto. Teraz tak, podjadę sobie kawałeczek, ale jeszcze nie będę przyklejał się do tego składu, ponieważ zrobię jedną rzecz. Mianowicie wyjdę i przełączę sygnały końca. Przyciśnij lewy przycisk myszy, by przełączyć sygnały końca pociągu. W tym momencie sygnały końca pociągu powinny nam się zapalić z drugiej strony na czerwono. Nie zapaliły się, czyli tylko je wyłączyliśmy z tamtej strony. Natomiast, żeby można było jechać tym składem, muszą być sygnały końca pociągu zapalone na końcu pociągu.
Dobrze, wracamy do kabiny. Luzujemy hamulec. I teraz z prędkością nie przekraczającą 5 km na godzinę, a najlepiej jak najmniejszą, dobijemy do składu, który, przypominam, jest zahamowany. Dzięki temu mogę go delikatnie popychać. Mam ustawioną moc na pierwszy stopień. Wdrożyć hamowanie i wyłączyć moc. Co mi to dało? Dzięki temu, że popychałem ten skład, spowodowałem, że lokomotywa jest maksymalnie przybliżona do tego składu. W momencie, kiedy zahamowałem, spowodowałem, że nawet jeśli to moc mniejsze, to w tym momencie lokomotywa nam nie odbije. Nie odjedzie. Mając to wszystko na uwadze, możemy połączyć składy. Train Driver, tak wygląda animacja łączenia składów. Następnie łączymy dwa przewody ze sobą, żółty z żółtym. I czerwony z czerwonym. Wyłączamy światło manewrowe z tej strony. Zmieniamy kabinę. W tym momencie mamy wyluzowany skład. Aby zobaczyć, że na pewno wszystko jest połączone, uruchomiła się sprężarka. Aby zobaczyć, że na pewno wszystko jest połączone, możemy sobie ruszyć, przy czym należy opuścić pantograf A. Ok, bo tu mamy ustawione w tamtej kabinie pantograf A i B. Czyli jeżeli teraz zrobię w ten sposób, przejdę do kabiny drugiej i wyłączę te pantografy, no co? Gra mi opuści oba. Dobra, zmieniam kabinę i uruchamiam tylko pantograf. Musimy oba opuścić. Uruchamiam tylko pantograf B, czyli pantograf jakby tylny. W momencie, kiedy mamy go uruchomionego, wyłączamy sprężarkę, wyłączamy przetwornicę. Uruchamiam załączenie wyłącznika szybkiego. Kasuję odblokowanie wentylatora i sprężarki w ten sposób, żeby sprężarka zadziałała. Mogę ustawić światła do jazdy pociągowej. I co? I możemy sprawdzić, czy rzeczywiście nasz skład został podpięty. Jak widać, wagony za nami jadą. To tyle w tym odcinku. Jako bonus pokażę tylko sytuację, która nie powinna mieć miejsca, czyli
sytuację, w której wagony nie zostały zahamowane, a próbujemy metodą, którą Wam pokazałem, podpiąć lokomotywę. To tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie. Dziękuję Johnemu 20 za pomoc przy nagrywaniu. Pozdrawiam go serdecznie. Zawsze bardzo fajnie mi się z nim współpracuje jako maszynista i on jako dyżurny, ale też i na odwrót. Dziękuję pięknie. Standardowo proszę o lajki i komentarze, jeśli chcecie, by powstawały nowe filmy, jeśli chcecie mnie do tego zmotywować. Dzięki wielkie za obejrzenie. Pozdrawiam. Pa!